W 1961 roku super samochód przestał być zarezerwowany dla milionerów. Jaguar zrobił coś, czego nikt wcześniej nie próbował i zmienił rynek na zawsze. Jak powstaje samochód, który w dniu premiery natychmiast staje się legendą? Czy to efekt genialnego designu, osiągów ceny, czy może splotu wydarzeń, które sprawiają, że świat akurat w tym momencie potrzebuje dokładnie takiego samochodu? Historia Jaguara E-Type zaczyna się od momentu, w którym brytyjska motoryzacja stoi na rozdrożu. Lata 50. to czas odbudowy Europy. Samochód sportowy przestaje być egzotyczną zabawką milionerów, a zaczyna stawać się obiektem aspiracji klasy średniej. Tyle, że wciąż pozostaje piekielnie drogi. Ferrari, Aston Martin czy Maserati oferują osiągi, ale ich ceny skutecznie zamykają drzwi przed większością kierowców. Pojawia się więc pytanie, czy można stworzyć samochód równie szybki, równie piękny i znacznie tańszy? Jaguar nie zamierzał na to pytanie odpowiadać tylko teoretycznie. Dlaczego Jaguar w ogóle był w stanie stworzyć E-Type? Skąd firma produkująca szybkie, ale dość klasyczne auta nagle zdobyła kompetencje, by rzucić wyzwanie Ferrari i Aston Martinowi? Odpowiedź nie zaczyna się w dziale stylizacji ani marketingu. Zaczyna się na torze Le Mans. Po II wojnie światowej Jaguar miał jasny problem do rozwiązania. Jak zbudować reputację globalnej marki sportowej bez budżetu włoskich producentów? W tamtych czasach najszybszą drogą do prestiżu nie była reklama, lecz zwycięstwa w wyścigach długodystansowych. A najważniejszym wyścigiem świata było Le Mans. Jaguar potraktował więc motorsport jak laboratorium badawcze, a nie jak hobby. Pierwszym efektem tej strategii był C-Type. Lekka konstrukcja, aluminiowe nadwozie, nacisk na aerodynamikę i niezawodność. Samochód powstał w jednym celu – wygrać Le Mans. Udało się już w 1951 roku. To zwycięstwo miało znaczenie większe niż sportowe trofeum. Pokazało, że Jaguar potrafi projektować samochody szybkie i wytrzymałe. Ale pojawiło się kolejne pytanie. Jak wygrać ponownie i utrzymać przewagę? Odpowiedzią był D-Type. I tu zaczyna się bezpośrednia droga do E-Type. D-Type nie był zwykłą ewolucją. Wprowadzono konstrukcję monocoque, inspirowaną lotnictwem, co w połowie lat 50. było rozwiązaniem radykalnym. Nadwozie przestało być tylko karoserią, a stało się elementem nośnym. Samochód był lżejszy, sztywniejszy i bardziej aerodynamiczny. Efektem były 3 zwycięstwa z rzędu w Le Mans w latach 1955-57. I właśnie w tym momencie pojawia się kluczowe pytanie dla historii E-Type. Co zrobić z technologią, gdy wyścig się kończy? Samochody wyścigowe nie utrzymują firmy przy życiu. Samochody drogowe tak. Jaguar miał gotowy zestaw rozwiązań, aerodynamikę, monocoque i niezależne zawieszenie. Brakowało tylko jednego – decyzji, by przenieść je na drogi publiczne. Czy E-Type był planowany jako następca D-Type? Nie. Powstał jako efekt uboczny programu wyścigowego. Jaguar odkrył, że posiada technologię wyprzedzającą rynek. I pojawiło się pytanie, które stało się początkiem projektu E-Type. Czy można sprzedać samochód z DNA Le Mans zwykłym kierowcom? To pytanie zmieniło historię marki i całego rynku samochodów sportowych. Skoro Jaguar miał już technologię z Le Mans, dlaczego E-Type nie powstał od razu? Dlaczego między zwycięstwami D-Type a premierą w Genewie minęło kilka lat? Projekt zaczął się jako eksperyment inżynierski, który miał pozostać w cieniu. Po zakończeniu programu D-Type inżynierowie Jaguara stanęli przed bardzo praktycznym problemem. Wyścigi przyniosły ogromną wiedzę techniczną, ale ta wiedza nie miała jeszcze zastosowania w samochodach drogowych. Technologie istniały, lecz brakowało pojazdu, który mógłby je przetestować poza torem. Właśnie dlatego powstał prototyp E1A w 1957 roku. Nie jako zapowiedź nowego modelu, lecz jako narzędzie badawcze. Czy E1A miał trafić do produkcji? Nie. Jaguar od początku traktował go jako platformę testową. Samochód był lżejszy, bardziej zaawansowany i bardziej eksperymentalny niż jakikolwiek drogowy Jaguar wcześniej. Konstrukcja monocoque została rozwinięta dalej niż w D-Type. Pojawiło się niezależne tylne zawieszenie, a aerodynamika została podporządkowana matematyce, nie stylistyce. Malcolm Sayer, aerodynamik z doświadczeniem lotniczym, projektował kształt nadwozia przy użyciu obliczeń, a nie intuicji projektantów. Dlaczego to ważne? Bo E1A był momentem, w którym Jaguar przestał myśleć o samochodach sportowych jako o szybkich wersjach aut drogowych, lecz jak o technologii przeniesionej z wyścigów na drogi. To subtelna, ale kluczowa zmiana podejścia. Czy E1A był sukcesem? Jako produkt nie, bo nigdy nie trafił do sprzedaży. Jako eksperyment ogromnym. Testy pokazały, że rozwiązania wyścigowe mogą działać w samochodzie drogowym. Komfort jazdy, stabilność przy dużych prędkościach i nowoczesna konstrukcja nadwozia tworzyły kombinację, której Jaguar wcześniej nie miał. I wtedy pojawiło się pytanie, skoro to działa, to czy można zrobić krok dalej? Odpowiedzią był prototyp E2A.
Samochód bardziej surowy, bardziej torowy, używany w wyścigach jako platforma testowa. Jaguar nadal nie mówił o produkcji seryjnej, ale kierunek był już wyraźny. Eksperyment zaczął przypominać zapowiedź przyszłości. E-Type nie narodził się jako plan marketingowy ani produkt sprzedażowy. Narodził się jako narzędzie inżynierów, które z czasem zaczęło zadawać coraz bardziej niewygodne pytanie. Skoro potrafimy zbudować tak zaawansowany samochód, dlaczego nie sprzedajemy go ludziom? Skoro prototypy E1A i E2A pokazały, że technologia z torów działa w samochodzie drogowym, dlaczego Jaguar wciąż nie ogłaszał nowego modelu? Co powstrzymywało firmę przed wprowadzeniem auta na rynek? Odpowiedź była bardzo pragmatyczna. Technologia to jedno, rynek to drugie. Pod koniec lat 50. Jaguar sprzedawał już udane samochody sportowe serii XK. XK120, XK140 i XK150 były szybkie, eleganckie i dobrze przyjmowane przez klientów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. I właśnie tu pojawił się problem. Modele XK zaczęły się starzeć. Konkurencja przyspieszała, stylistyka się zmieniała, a rynek samochodów sportowych wchodził w nową fazę. Ferrari i Aston Martin zaczęli przesuwać granice osiągów i designu. Jaguar musiał zdecydować, rozwijać dalej serię XK, czy zrobić coś radykalnego. Czy rynek był gotowy na samochód inspirowany wyścigami? To pytanie nie było oczywiste. Samochód wyścigowy musi być szybki, natomiast samochód drogowy musi być sprzedawalny. Nagle pojawiają się pytania o koszty produkcji, cenę sprzedaży i skalę produkcji. Jaguar znalazł się w bardzo specyficznej sytuacji. Firma miała technologię wyprzedzającą konkurencję, ale nie była dużym koncernem zdolnym do ogromnych inwestycji. Nowy model musiał być jednocześnie zaawansowany i relatywnie tani. To ograniczenie okazało się kluczowe. Zamiast budować ekskluzywny samochód w małej liczbie egzemplarzy, Jaguar postanowił stworzyć auto, które będzie produkowane seryjnie i sprzedawane szerokiemu gronu klientów. W tym momencie projekt przestał być eksperymentem. Stał się realnym programem produkcyjnym. Inżynierowie musieli dostosować rozwiązanie wyścigowe do wymagań produkcji seryjnej. Aerodynamika, monokok i niezależne zawieszenie musiały przestać być prototypami i stać się elementami powtarzalnej produkcji. To ogromna zmiana skali. To moment, w którym wizja musi spotkać się z rzeczywistością fabryki. I właśnie wtedy pojawiło się pytanie, które zdefiniowało przyszły sukces E-Type. Czy można zbudować samochód z technologią Le Mans w cenie, którą zaakceptuje rynek? Odpowiedź na to pytanie miała zdecydować o wszystkim. Skoro Jaguar zdecydował się wprowadzić nowy model do produkcji, pojawiło się pytanie najtrudniejsze. Ile ten samochód powinien kosztować? To pytanie było ważniejsze niż prędkość maksymalna, design i technologia. Bo w świecie samochodów sportowych końca lat 50. istniała twarda bariera – cena. Samochody osiągające 240 km na godzinę już istniały. Ferrari, Aston Martin czy Maserati potrafiły budować szybkie i piękne maszyny. Problem polegał na tym, że ich klienci stanowili bardzo wąską grupę. Były to samochody dla ludzi bardzo zamożnych. Jaguar od lat budował swoją reputację na innym założeniu. Oferować osiągi zbliżone do najlepszych, ale w cenie znacznie bardziej przystępnej. Nowy projekt musiał kontynuować tą filozofię, tylko w znacznie bardziej ekstremalnej skali. Czy można było sprzedać samochód o osiągach klasy Ferrari za połowę ceny Ferrari? To pytanie wydawało się ryzykowne nawet wewnątrz firmy. Jeśli cena będzie zbyt wysoka, Jaguar stanie się jednym z wielu producentów aut luksusowych. Jeśli będzie zbyt niska, projekt może okazać się finansową katastrofą. To był moment, w którym decyzje finansowe zaczęły mieć równie duże znaczenie jak decyzje inżynierskie. Strategia Jaguara była odważna. Zamiast budować samochód elitarny, firma postanowiła stworzyć samochód aspiracyjny. Oznaczało to wykorzystanie technologii wyścigowej, ale produkowanej w skali, która pozwoli obniżyć koszty jednostkowe. E-Type miał być produktem seryjnym, nie egzotycznym. To była ogromna różnica w podejściu do segmentów aut sportowych. Kiedy ostatecznie cena została ustalona, efekt był niemal szokujący. Jaguar zaoferował samochód zdolny przekroczyć 240 km na godzinę w cenie, która była bliższa samochodom klasy średniej niż egzotycznym supercarom. Rynek nie był przygotowany na taką kombinację. Do tej pory osiągi tej klasy oznaczały bardzo wysoki próg finansowy. Jaguar nagle ten próg obniżył. I właśnie w tym miejscu projekt E-Type przestał być tylko nowym modelem w gamie. Stał się zagrożeniem dla całego rynku samochodów sportowych. Pojawiło się pytanie, które miało wkrótce wybrzmieć w Genewie. Co się stanie, gdy samochód o osiągach Ferrari stanie się dostępny dla znacznie szerszej grupy klientów? Skoro Jaguar miał już gotowy samochód, ustaloną cenę i technologię wyprzedzającą konkurencję, pozostało jedno. Jak świat zareaguje, gdy zobaczy E-Type po raz pierwszy? Premiera została zaplanowana na Geneva Motor Show w marcu 1961 roku.
Jaguar wiedział, że to moment kluczowy. Nie spodziewano się jednak, że stanie się on częścią motoryzacyjnej legendy. Czy premiera samochodu może mieć dramatyczny przebieg? W przypadku E-Type tak właśnie było. Jaguar przywiózł do Genewy pierwszy egzemplarz wersji coupé. Już pierwszego dnia targów reakcja dziennikarzy i dealerów była tak intensywna, że firma podjęła decyzję, która dziś brzmi niemal absurdalnie. Potrzebny był drugi samochód. Natychmiast. Chodziło o wersję Roadster, która miała uzupełnić prezentację i odpowiedzieć na ogromne zainteresowanie. Kiedy Roadster pojawił się na stoisku, reakcja była jednoznaczna. Dziennikarze, dilerzy i publiczność byli zgodni. Czegoś takiego jeszcze nie było. Samochód wyglądał jak pojazd z przyszłości, ale był realny i co najważniejsze, dostępny cenowo. Połączenie designu, osiągów i ceny zadziałało natychmiast. I właśnie wtedy padło zdanie, które przeszło do historii. Enzo Ferrari miał określić E-Type jako najpiękniejszy samochód świata. Niezależnie od tego, jak dokładnie brzmiała ta wypowiedź, jej sens był jasny. Jaguar stworzył samochód, który zmienił sposób myślenia o autach sportowych. Premiera E-Type nie była zwykłym debiutem nowego modelu. Była momentem, w którym rynek zrozumiał, że reguły właśnie się zmieniły. Dlaczego reakcja w Genewie była aż tak gwałtowna? Czy chodziło tylko o osiągi i cenę? Gdy emocje po premierze opadły, zaczęto zadawać pytanie, które z perspektywy czasu wydaje się oczywiste. Dlaczego E-Type wyglądał tak inaczej niż wszystko wokół? Na początku lat 60. samochody sportowe miały dość przewidywalną formę. Były eleganckie, często piękne, ale projektowane głównie przez stylistów. Jaguar zrobił coś innego. Kształt E-Type nie powstał najpierw na desce projektanta, lecz na papierze milimetrowym i w równaniach matematycznych. Malcolm Sayer, aerodynamik z doświadczeniem w lotnictwie, traktował nadwozie jako problem inżynierski. Linie samochodu nie miały być modne ani dekoracyjne. Miały zmniejszać opór powietrza. Czy to naprawdę robiło różnicę? Tak, ogromną. Długa maska, cofnięta kabina, opływowy tył. Wszystko wynikało z aerodynamiki i proporcji potrzebnych do osiągania dużych prędkości. Piękno E-Type nie było celem, było efektem ubocznym funkcji. To ważna zmiana w sposobie projektowania samochodów sportowych. W świecie, w którym wiele aut powstawało przez kompromis między stylistyką a techniką, Jaguar zaproponował odwrotną kolejność. Najpierw fizyka, potem forma. Efekt był natychmiastowy. E-Type wyglądał jak pojazd z przyszłości, choć jego fundamenty powstały na torach wyścigowych lat 50. Czy design naprawdę mógł mieć aż takie znaczenie? Wystarczy spojrzeć na reakcję świata sztuki. E-Type trafił do Museum of Modern Art w Nowym Jorku jako przykład wzornictwa przemysłowego. To rzadki przypadek, gdy samochód przestaje być wyłącznie produktem technicznym i zaczyna funkcjonować jako obiekt kultury. Jaguar nie próbował zaprojektować najpiękniejszego samochodu świata. Próbował zaprojektować najszybszy możliwy samochód drogowy. A to, że wyszedł z tego jeden z najbardziej rozpoznawalnych kształtów historii motoryzacji, było konsekwencją tej decyzji, a nie jej celem. Skoro E-Type był tak szybki, piękny i relatywnie przystępny cenowo, pojawia się pytanie ważniejsze. Dlaczego stał się ikoną kultury, a nie tylko udanym modelem samochodu sportowego? W historii motoryzacji wiele aut było szybkich, wiele było ładnych, a kilka było nawet dostępnych cenowo. Ale tylko nieliczne trafiają w moment, w którym świat jest gotowy je przyjąć. Początek lat 60. to bardzo specyficzny okres w historii Wielkiej Brytanii. Kraj wychodzi z powojennej rzeczywistości i zaczyna wchodzić w epokę wzrostu gospodarczego, optymizmu i rosnącej konsumpcji. Młodsze pokolenie ma więcej pieniędzy, więcej swobody i zupełnie inne aspiracje niż generacja powojenna. Samochód przestaje być wyłącznie narzędziem transportu, zaczyna być elementem stylu życia. Czy Jaguar planował stać się symbolem epoki? Nie, wiemy już, że firma projektowała samochód sportowy, nie ikonę popkultury. Ale E-Type trafił dokładnie w moment narodzin zjawiska, które później nazwano Swinging Sixties. Londyn stawał się centrum muzyki, mody i popkultury. Beatlesi, Rolling Stones, nowe magazyny, fotografia, reklama. Wszystko zmieniało tempo życia. Pojawiła się generacja, która chciała wyglądać nowocześnie, jeździć nowocześnie i żyć nowocześnie. E-Type pasował do tej zmiany idealnie. Nie wyglądał jak samochód poprzedniej dekady. Nie przypominał eleganckich, ciężkich aut lat 50. Był niski, długi, dynamiczny. E-Type niósł nowego ducha. Dlaczego celebryci zaczęli kupować E-Type? Bo po raz pierwszy samochód sportowy tej klasy stał się dostępny dla ludzi, którzy nie byli przemysłowcami ani arystokratami. Artyści, muzycy, fotografowie, architekci. Ludzie, którzy tworzyli obraz epoki, mogli sobie na niego pozwolić. Samochód zaczął pojawiać się w magazynach modowych, na zdjęciach ulicznych i w filmach. Z produktu motoryzacyjnego stał się elementem krajobrazu kulturowego. Czy Jaguar mógł to zaplanować?
Raczej nie. To efekt momentu historycznego. Gdyby E-Type pojawił się 5 lat wcześniej, byłby zbyt futurystyczny. 5 lat później byłby jednym z wielu szybkich samochodów. W 1961 roku stał się symbolem zmiany. E-Type nie tylko zmienił rynek samochodów sportowych, stał się częścią epoki, która zmieniła sposób myślenia o stylu życia. I właśnie dlatego przestał być tylko samochodem. Stał się ikoną. Skoro E-Type stał się sensacją i symbolem epoki, pojawia się pytanie kluczowe z perspektywy historii modelu. Dlaczego to właśnie pierwsza seria, Series One, do dziś uchodzi za prawdziwego E-Type'a? Przecież model produkowano przez lata i rozwijano technicznie. Dlaczego więc to początek jest dziś punktem odniesienia? Odpowiedź zaczyna się od tego, czym był E-Type w momencie premiery. Samochód powstał w okresie, zanim normy bezpieczeństwa i emisji zaczęły realnie wpływać na projektowanie aut sportowych. Inżynierowie mieli swobodę, która kilka lat później zaczęła znikać. Series One powstał w świecie, w którym najważniejsze były osiągi, proporcje i wrażenia z jazdy, a nie testy zderzeniowe czy regulacje ekologiczne. Pierwsze egzemplarze otrzymały silnik 3,8 litra. Rozwinięcie jednostki znane jest XK150. Moc około 265 koni. Pozwalała przekroczyć 240 km na godzinę, czyli granicę psychologiczną początku lat 60. To była prędkość, którą osiągały najdroższe samochody świata. Jaguar oferował ją w aucie seryjnym, produkowanym w tysiącach egzemplarzy. I tu pojawia się kluczowe pytanie, czy to był jeszcze samochód sportowy, czy już coś więcej? Series One był bardzo bezpośredni. Brak wspomagania kierownicy, manualna skrzynia, niewielka masa i zawieszenie zaprojektowane z myślą o dużych prędkościach. Samochód wymagał zaangażowania kierowcy. Nie próbował niczego ukrywać ani wygładzać. Był produktem epoki, w której samochód sportowy miał być szybki i wymagający, a nie komfortowy i łatwy w prowadzeniu. W 1964 roku Jaguar wprowadził silnik 4,2 litra. Zmiana nie polegała na zwiększeniu mocy, lecz na poprawie elastyczności i komfortu użytkowania. Skrzynia biegów stała się bardziej przyjazna, wnętrze wygodniejsze, a samochód łatwiejszy w codziennym użytkowaniu. E-Type zaczął ewoluować z maszyny sportowej w samochód sportowo-turystyczny. Czy to oznaczało odejście od pierwotnej idei? Nie, ale oznaczało początek kompromisów. W połowie lat 60. zaczęły pojawiać się regulacje bezpieczeństwa i emisji, szczególnie na rynku amerykańskim. Jaguar musiał dostosować samochód do nowych wymagań. Zmieniały się reflektory, elementy nadwozia i detale konstrukcyjne. Series One powoli zbliżał się do końca swojej epoki i właśnie dlatego dziś uznaje się go za najczystszą formę E-Type. Powstał w krótkim okresie czasowym, gdy technologia wyścigowa mogła trafić na drogi bez kompromisów narzucanych przez przepisy. Był samochodem zaprojektowanym przede wszystkim jako szybki i piękny, a dopiero później jako bezpieczny i regulacyjnie zgodny. Series One to moment, w którym wizja Jaguara istniała jeszcze bez ograniczeń. I dlatego właśnie ta wersja do dziś pozostaje symbolem całej historii E-Type. Skoro Series One powstał w idealnym momencie i stał się ikoną lat 60., pojawia się pytanie, dlaczego E-Type nie zniknął razem z epoką, która go stworzyła? Dlaczego po ponad 60 latach nadal jest punktem odniesienia, gdy mówi się o samochodach sportowych? W motoryzacji większość modeli starzeje się bardzo szybko. Zmieniają się normy bezpieczeństwa, technologie, oczekiwania klientów. Samochody, które w dniu premiery są przełomowe, po legacie często stają się tylko ciekawostką historyczną. W przypadku E-Type stało się coś innego. W stacie przestarzałym zaczął być traktowany jako moment odniesienia. Jakby rynek nieustannie wracał do pytania, które Jaguar zadał sobie w 1961 roku. Co właściwie Jaguar zrobił? Połączył 3 elementy, które rzadko pojawiają się jednocześnie. Technologię wyścigową, odważny design i cenę dostępną dla znacznie szerszej grupy klientów niż dotąd. Każdy z tych elementów istniał wcześniej osobno. E-Type połączył je w jednym samochodzie. To właśnie ta kombinacja sprawiła, że model przestał być tylko udanym produktem i stał się punktem odniesienia dla całej branży. Czy inni producenci próbowali powtórzyć ten sukces? Wielokrotnie. W kolejnych dekadach pojawiały się samochody, które próbowały oferować osiągi supercarów w bardziej przystępnej cenie. Niektóre były szybkie, inne piękne, jeszcze inne relatywnie dostępne. Ale rzadko udawało się połączyć wszystkie 3 elementy tak wyraźnie jak w przypadku E-Type. To sprawiło, że model zaczął funkcjonować jako symbol idealnego balansu. Z czasem zmieniała się również rola samochodu sportowego. Przepisy bezpieczeństwa, emisje i rosnąca masa pojazdów sprawiły, że współczesne auta sportowe stały się bardziej złożone i bardziej odseparowane od kierowcy. Wraz z tym procesem rosła nostalgia za epoką, w której samochód był prostszy i bardziej bezpośredni. E-Type zaczął symbolizować właśnie ten moment przejścia. Punkt, w którym technologia wyścigowa spotkała się jeszcze z prostotą konstrukcji.
Dlatego dziś E-Type pojawia się w muzeach, kolekcjach i rankingach najważniejszych samochodów świata. Nie dlatego, że był najszybszy czy najbardziej zaawansowany. Dlatego, że zmienił sposób myślenia o tym, czym może być samochód sportowy. Powstał wtedy, gdy technologia, rynek i moment historyczny spotkały się w jednym punkcie. Jaguar E-Type dokładnie trafił w ten punkt. I dlatego jego historia nie kończy się wraz z końcem produkcji. Ona wciąż działa jako odniesienie dla wszystkiego, co powstało później. A wy co sądzicie o E-Type? To bardziej dzieło sztuki, czy jednak wciąż samochód? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach. A jeżeli nie chcecie ominąć następnych filmów, to zostawcie subskrypcję i kliknijcie dzwonek. I do następnego.